Improwizować to znaczy mieć swobodę działania. Improwizacja znaczy wolność, ale nie do końca. Kiedy tak naprawdę nie wiemy, co zrobić, kiedy nie wiemy, jak coś ugotować, kiedy nie wiemy, jak sobie poradzić w danej sytuacji, możemy usłyszeć poradę. Po prostu improwizuj. Ale wiemy doskonale, że nie jest to takie proste. Od wielu lat wypytujemy muzyków m.in. o to, jak wartości i umiejętności nabyte podczas improwizacyjnej praktyki przekładają się na inne dziedziny życia. Odpowiedzi są oczywiście różne, ale gdyby spróbować wyciągnąć jakiś wspólny mianownik, to brzmiałby on mniej więcej tak. Improwizacja uczy bycia tu i teraz, otwartości na wszystko, co się zdarzy, niezależnie od tego, czy będzie to moment mistycznego porozumienia, czy spektakularna katastrofa. Rzecz druga to kwestia przygotowania. Improwizator, stając na scenie, w tym momencie, zanim zabrzmi pierwszy dźwięk, jest zarazem nieprzygotowany i absolutnie przygotowany. Bez silnej wiary, że to, co masz w sobie, nawet nie zdając sobie z tego sprawy, jest wystarczające, nie ruszysz naprzód. I na scenie, i poza nią. Tomasz Gregorczyk i Janusz Jabłoński, rozmowy improwizowane. Improwizacja to możliwości twórcze, jak stąd po horyzont. Czy improwizacja jest związana z konkretnym miejscem i czasem? Wydaje mi się, że nie. Cały świat improwizuje i na ten przykład pokażemy Wam krótkie wideo, które łączy improwizację z różnych stron świata. Muzyka improwizowana w Indiach oraz Japonii. O to zapytałam Wacława Zimpla, który współpracuje z artystami z Azji na co dzień. Z jednej strony kultury improwizatorskie w różnych częściach świata mają swoją specyfikę, ale mają chyba więcej części wspólnych. Uważam, że prawdziwy improwizator, improwizatorka potrafi przede wszystkim słuchać. Myślę, że słyszenie jest tutaj kluczowe. Wacław Zimpel. Nie będziemy rozmawiać o historii improwizacji, a nie o teorii, tylko porozmawiamy z ludźmi, którzy improwizacją zajmują się na co dzień, którzy są czynnymi improwizatorami, wspaniałymi artystami, którzy działają na terenie Polski i na świecie. Czym jest dla mnie improwizacja? Stanem umysłu, gdzie rzeczy odbywają się tu i teraz. Przestrzenią, gdzie nie muszę tak naprawdę nic udawać. Światem, który się odnosi do wielu światów. Mogę wyrazić cokolwiek w improwizacji. Nie muszę też w ogóle nic wyrażać. Ona jest tak zakorzeniona w psychologii, w psychice człowieka, że ciężko to ubrać w słowa. Rafał Mazur to muzyk i doktor filozofii zarazem, który od 20 lat prowadzi badania nad improwizacją jako modelem działania spontanicznego. Jest autorem książki Wielki dźwięk nie brzmi, a już wkrótce będziemy mogli wgłębić się w jego teorię i filozofię improwizacji za sprawą cyklu wykładów online Droga improwizacji.
Nazywam się Rafał Mazur, jestem muzykiem, improwizatorem i filozofem. Od ponad 20 lat zajmuję się spontaniczną i swobodną improwizacją w muzyce, a ponadto od ponad 10 lat zajmuję się filozoficznymi badaniami nad improwizacją jako strategią albo też metodą działania spontanicznego w sytuacjach niezaaranżowanych, nieoczekiwanych. Całość tej mojej działalności zawarta jest w pewnym projekcie artystycznym, do którego Państwa chciałbym serdecznie zaprosić do obserwowania tego projektu, który nazywa się Wandering the Sound. Jest to projekt, w którym staram się zaadaptować strategię działania, jaką odnalazłem w taoistycznej filozofii, strategię działania w sytuacjach nieoczekiwanych, do aktywności dźwiękowej, do improwizacji w muzyce. Dlaczego tak robię i dlaczego tym się zajmuję? Uważam bowiem, iż dla mnie osobiście spontaniczna improwizacja jest tą działalnością w sztuce, która jest najbardziej ekscytująca, najbardziej porywająca, nienudna, ponieważ niepowtarzalna. A dlaczego tak się dzieje? Ponieważ improwizowanie jest właśnie tym sposobem działania, dzięki któremu przekraczamy pewne schematy, pewne mechanizmy działania, takie sztywno aplikowane do rzeczywistości. Nazywamy je w nauce schematami poznawczymi i jest to związane z budowaniem naszego obrazu świata, który wytwarzamy dzięki tym schematom poznawczym, oraz strategii działania w tym świecie. Problem z tymi schematami polega na tym, że one potrafią nam usztywnić nasze postrzeganie i działanie, podczas gdy w momencie improwizowania, w momencie spotkania z nieoczekiwanym przekraczamy te schematy i zaczynamy działać w sposób niestandardowy. To jest właśnie to, co moim zdaniem ciekawe jest w improwizacji i najbardziej porywające. Zapraszam Państwa wszystkich serdecznie do odwiedzania moich stron, moich koncertów i zapoznania się z programem Wandering the Sound. Jedno z najbardziej nurtujących mnie pytań to, czy improwizacji można się nauczyć, czy można kogoś nauczyć improwizować? Ponieważ to pytanie jest na tyle złożone, postanowiłam poszukać pomocy u Nikoli Kołodziejczyka, kompozytora, wspaniałego instrumentalisty, edukatora, profesora, który pomoże nam rozwikłać tę trudną zagadkę. Czy można nauczyć się improwizować? Można. Jest to długi proces, który niektórzy rozpoczynają wcześniej od innych. Do improwizacji potrzebne są dwie rzeczy. Przygotowanie psychiczne i techniczne. Improwizowanie sprowadza się więc do posiadania technicznych umiejętności lekko przewyższających to, co chcielibyśmy wyimprowizować, oraz między innymi pewności siebie, samoakceptacji, cierpliwości, jak również wyzbycie się tradycyjnie pojętego pojęcia błędu. Improwizowanie to również tworzenie w czasie rzeczywistym, a więc budowanie, rozszerzanie i łamanie schematów i granie z przewidywaniami odbiorcy w rytmie, interwałach harmonii czy dynamice improwizowanej frazy. Aplikowanie wszystkich tych składowych można ćwiczyć. Największą przeszkodą w improwizowaniu jednak jest własne przekonanie o swojej niemożności improwizowania. Jeśli ktoś kiedyś przekonał nas, że nie jesteśmy improwizatorami, sami nie pozwolimy sobie na improwizację, gdyż mały margines dozwolonego błędu oraz szybka wewnętrzna kontrola będzie tłumić wszelkie próby naszej improwizacji w zarodku. Nauka improwizacji za to jest od wieków procesem opartym o relację mistrz-uczeń. Często oczywiście mówimy o relacji osobistej, często w całkowitym pominięciu zapisu opartą o słuchanie wykonań mistrzów i własnej analizie. Od razu możemy zauważyć, że proces ten w swojej naturze przenosi odpowiedzialność na ucznia. Dziś możemy wysłuchać wykonań mistrzów, których z nami już nie ma, na przykład na YouTubie lub na platformach streamingowych, więc nauka improwizacji jest łatwiejsza niż kiedykolwiek. Wystarczy rzetelna praca nad aparatem wykonawczym, dobre ucho, spostrzegawczość, skrupulatność oraz, co najważniejsze, otwartość na siebie i na błędy, i na nieoczekiwane. Improwizacja ma swoją szczególną rolę i szczególne miejsce w całym wszechświecie muzycznym. O to wyjątkowe miejsce chciałabym zapytać Bartka Hacińskiego,
wybitnego dziennikarza muzycznego, który opowie nam trochę o tym, jak można opisać improwizację, która ze swojej natury jest bardzo nieuchwytna. Improwizacja to jest w ogóle dla mnie jakaś forma podstawowa muzyki, forma wyjściowa muzyki, bo to nie jest tak, że do improwizacji się dochodzi, że to jest jakiś najwyższy stopień wtajemniczenia, tylko to jest pierwsza rzecz, do której się wchodzi, moim zdaniem, jeżeli się nie zna podstaw muzyki. Improwizacja to jest muzyka, którą się robi tu i teraz. To jest mnóstwo definicji oczywiście improwizacji. Ja mogę się odwołać do definicji Wada Leo Smitha, który mówił, że improwizacja to jest taka forma aranżacji ciszy i dźwięku, której nie było wcześniej, której nie będzie później, która jest po prostu, zdarzyła się teraz, w tym momencie. Ponieważ to jest muzyka, która miała w danej chwili zaistnieć, być jakąś formą dialogu pomiędzy muzykami na scenie, rozmowy ich z publicznością również zgromadzoną w danym momencie, to właściwie czym jest ocenianie tego z punktu widzenia człowieka, który na przykład tam nie był, prawda? A czym jest w ogóle ocenianie tego z punktu widzenia chwili obecnej, a nie tego momentu, kiedy ta improwizacja zaistniała. I tutaj zawsze wracam do takiej myśli, której się nerwowo uczepiłem kiedyś, żeby sobie dać spokój z recenzowaniem jakiejś płyty z muzyką improwizowaną. Uznałem, że oczywiście coś tam napisałem o niej, ale to były raczej jakieś takie wrażenia, relacja z wrażeń. Natomiast uczepiłem się takiej myśli, że improwizacja to jest coś, co powinno się właściwie relacjonować, tak jak zawody sportowe. Czyli improwizacja nie potrzebuje recenzentów. Improwizacja potrzebuje ewentualnie, jeżeli już, komentatorów. W jaki sposób najlepiej słuchać muzyki improwizowanej? Na pewno na żywo na koncertach. Natomiast nie zawsze mamy taką możliwość i chciałabym ja jako kurator festiwalu jazzowego opowiedzieć o kilku wydawnictwach, które zajmują się promowaniem, które wkładają serce w to, by muzyka improwizowana wybrzmiała także na nośnikach. Mam tutaj świetną garstkę, nie tylko polskich, ale też zagranicznych wydawnictw, które chciałabym teraz wymienić. Jednym z wydawnictw, które bardzo szanuję w Polsce, to Bocian Records, słowacka Hefhetia, portugalski Clean Feet i cała plejada polskich wydawnictw zajmujących się muzyką free jazzową, improwizowaną, jazzem, muzyką artystyczną, muzyką współczesną. Audio Cave, Astigmatic Records, Boat, Gustav Records, Requiem. A jak mamy dowiadywać się o nowych wydawnictwach, o nowościach płytowych, które ukazują się w Polsce? Polecam serdecznie programy radiowe, które specjalizują się w gatunkach free jazzowych, muzyce improwizowanej, jazzie awangardowym oraz muzyce współczesnej. Na przykład krakowskie radio OFF proponuje program Zimna Płyta, którą prowadzi Mary Zimny. W swoim programie Mary prezentuje głównie młodą polską scenę jazzową. A ponadto w programie drugim Polskiego Radia Jam Session w piątkową noc, którą prowadzi Przemek Psikuta, rozmowy improwizowane prowadzone przez duet Janusza Jabłońskiego i Tomasza Gregorczyka oraz w Radiu Kraków jazzowy bazar, który prowadzi Rafał Zbrzecki. Gdzie w Polsce można usłyszeć muzykę improwizowaną na żywo? W jakich klubach można zagrać improwizację? O to zapytałam Łukasza Marciniaka, wybitnego gitarzystę, który znany jest m.in. z działalności w Trio IO. Jeżeli chodzi o najważniejsze miejsca w Polsce, gdzie można grywać muzykę improwizowaną czy muzykę free jazzową, to numerem 1 jest klub Mózg, krakowski klub Mózg, który działa już 25 lat i tam działy się rzeczy magiczne. Drugim takim miejscem to właściwie Kraków, ale to mogło być dowolne miejsce, ale działo się to w Alchemii, akurat był Marek Winiarski, który był tutaj głównodowodzącym człowiekiem i zapraszał artystów z
z całej Europy, z Stanów, muzyków, którzy grali muzykę improwizowaną, swobodnie improwizowaną, free jazzową, poszukującą. To właściwie, no właśnie, tu chciałem nawiązać do tego, że to nie chodzi o miejsce, to chodzi o człowieka, o ludzi, którzy stoją za tym, stoją za miejscem. To oni właściwie, ich otwartość powodowała to, że to się działo. Poznali z Maciej Krych, który stoi za Dragonem i który zaprasza artystów grających również tę muzykę. To ich otwartość ludzi powoduje, że to w ogóle może istnieć. Ten materiał powstawał w sytuacji pandemicznej, czyli kiedy nie mogliśmy słuchać muzyki na żywo, a muzycy, improwizatorzy musieli się także dostosować do tej sytuacji i wejść do świata wirtualnego. Improwizacja to jak wyprawa do sklepu po mleko. Czy wybierzesz dłuższą trasę, czy udasz się na skróty? Pojedziesz szybko czy wolno? Co włączysz na drogę? Operę czy prognozę pogody? Możesz mieć wypadek albo spotkać na skrzyżowaniu dawnego kolegę. Tak czy inaczej, kupisz swoje mleko. Andre Henkin, The New York City Jazz Record. No dość mądrze na ten temat kiedyś powiedział Wynton Marsalis. Mianowicie powiedział on, że generalnie jest wiele gatunków, które posługują się improwizacją. No i to powinno być jakby punktem wyjścia w ogóle do zrozumienia, czym jest w ogóle muzyka improwizowana. Czyli możemy improwizować w sposób klasyczny, w sposób rockowy, w sposób, nie wiem, jakiś pomiędzy, w sposób bliższy muzyce współczesnej, czyli możemy wydobywać dźwięki, no i tak dalej, i tak dalej. No, można by o tym bez końca rozmawiać i zastanawiać się dlaczego, ale chyba lepiej po prostu robić muzykę i robić dobre festiwale. I tym optymistycznym akcentem chciałbym zakończyć. Miejmy nadzieję, że na festiwalu Inne Brzmienia spotkamy się już we wrześniu na żywo. Natomiast teraz chciałabym zaprosić na koncert zespołu Pokusa. Polska młoda improwizacja.